Dzisiaj zabieram Was w podróż nocnym pociągiem, którego trasa skrzyżuje się z trasą słynnego Orient Expressu, znanego m.in. z powieści królowej kryminału Agaty Christie. Cóż takiego jest w dalekich podróżach nocnymi pociągami, że stały się one inspiracją dla wielu powieściopisarzy i scenarzystów, którzy osadzili akcję swoich utworów w takiej właśnie scenerii. Oddajmy głos w tej sprawie prawdopodobnie najlepszemu detektywowi na świecie. You know, there is something about that tangle of strangers, pressed together for days with nothing in common but the need to go from one place to another and never see each other again. I see evil on this train. A passenger has died. My name is Hercule Poirot, and I am probably the greatest detective in the world. I choć my nie przeżyjemy tutaj żadnych wielkich przygód na miarę słynnego detektywa, to jak pisał francuski powieściopisarz i filozof Jean-Paul Sartre, aby najbardziej banalne wydarzenie mogło się stać przygodą, trzeba i wystarczy zacząć je opowiadać. Zacznijmy więc. Nasza podróż rozpoczyna się w czwartkowy wieczór na peronie stacji Poznań Główny, gdzie wsiadamy do pociągu Mieszko relacji Gdynia-Wrocław Główny. We Wrocławiu przesiądziemy się do pociągu Euronight Metropol, którym jutro przed godziną 6 nad ranem dotrzemy do celu naszej podróży, jakim jest Bratysława. W stolicy Słowacji spędzimy pół dnia, a potem wyruszymy do Wiednia, skąd odjedziemy do Polski jutro po godzinie 22 pociągiem Nightjet. Z powrotem w Poznaniu zameldujemy się sobotnim porankiem. Przed nami ponad 1300 km i 17 godzin podróży pociągiem. Na razie w komfortowym wagonie pierwszej klasy kierujemy się w stronę Wrocławia. Mieliśmy szczęście trafić na jeden z 3 w całej Polsce wagonów pierwszej klasy typu 156A z przedziałami menedżerskimi. 4 miejsca w przedziale, regulowane fotele z indywidualnym oświetleniem i wygodny stół, dzięki któremu można efektywnie wykorzystać czas podróży. Za oknem mijamy światła dawnego peronu 4A, który po niedawnej rewolucji w nazewnictwie został ochrzczony numerem 7. Jaka przyszłość czeka poznańską główną stację pasażerską? Właśnie ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie przebudowy poznańskiego węzła kolejowego, w tym gruntowną zmianę układu torowego stacji Poznań Główny wraz z rozbiórką starego, dzisiaj nieczynnego budynku dworca. W jego miejscu mają powstać nowe tory i perony, a przebudowa ma zwiększyć przepustowość stacji i dostosować ją do obsługi kolei dużych prędkości. To właśnie tutaj, od strony południowej do stolicy Wielkopolski, ma być wprowadzona linia kolejowa KDP nr 85, prawe ramię linii Y, która połączy Warszawę i Łódź z Wrocławiem i Poznaniem. Czy kiedyś doczekamy się realizacji tego projektu? Droga do Wrocławia mija błyskawicznie. Godzina i 40 minut to już o około pół godziny krócej niż jadąc przepisowo samochodem drogą ekspresową S5, a najszybszy na tej trasie pociąg Intercity Heveliusz, zatrzymujący się wyłącznie w Lesznie, zbliża się do czasu przejazdu 1 godziny i 20 minut. Kilkunastoletnia burzliwa historia modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań dobiegła praktycznie końca, a maksymalna prędkość drogowa niemal na całym tym odcinku wynosi 160 km na godzinę. A oto i hala peronowa wrocławskiego dworca, 4-nawowa konstrukcja stalowa z przełomu XIX i XX wieku o rozpiętości każdej z naw równej około 21 metrów. Hala peronowa o imponujących rozpiętościach przykrycia to niegdyś atrybut wielkich metropolii, który do dzisiaj cieszy oko i głowy podróżnych na takich stacjach jak Londyn Paddington czy Paryż Północny, choć fani opowieści o Harrym Potterze z pewnością lepiej znają halę londyńskiego King's Cross. To na peronie 9 3/4 właśnie tej stacji rozpoczyna się pierwsza podróż młodego adepta sztuk magicznych do Hogwartu.
Obecny układ stacji z torami wyniesionymi na poziom +1 powstał podczas przebudowy w latach 1899-1904, ale początki stacji sięgają połowy XIX wieku, kiedy to działające w Prusach prywatne Towarzystwo Kolei Dolnośląskiej otrzymuje koncesję na budowę linii kolejowej do Poznania. Patrząc na mapę pruskiej sieci kolejowej z 1849 roku widzimy, że ówczesny Wrocław, czyli Breslau, miał już wtedy kilka kluczowych połączeń kolejowych. W kierunku wschodnim z koleją warszawsko-wiedeńską i koleją północną cesarza Ferdynanda, czyli z Warszawą i Wiedniem, a w kierunku zachodnim z Dreznem i Berlinem. Brakuje natomiast połączenia w kierunku północnym, właśnie z Poznaniem. Nowa linia kolejowa wymagała budowy nowego dworca, który miał pełnić funkcję dworca centralnego, dlatego też zdecydowano, aby nadać mu charakter przejazdowy, a nie czołowy jak wielu innym stacjom z tamtej epoki. Obecny obszerny główny hol dworca to przebudowana dawna hala peronowa właśnie z początków stacji Wrocław Główny, która pełniła swoją pierwotną funkcję do początku XX wieku. Wtedy to została zastąpiona nową konstrukcją, którą przed chwilą podziwialiśmy. W holu obecnego dworca nie mamy wprawdzie śladów dawnych torów, ale pozostałością po dawnym peronie jest podwyższenie w północnej części holu, którym przechodzimy, aby posilić się w wyróżniającej się swoim wystrojem restauracji popularnej sieci fast foodowej. Nasz pociąg pojawia się już na tablicy odjazdów, więc powoli kierujemy się na peron, ale warto w tym miejscu przyjrzeć się dokładnie jego trasie przejazdu, ponieważ jest ona co najmniej złożona. W składzie, który przebędzie na stację Wrocław z Berlina, znajdują się wagony pociągu Euronight Metropol do Budapesztu przez Bratysławę, pociągu Nightjet do Gracu przez Wiedeń, a także wagony, które zakończą swój bieg w Bochuminie. Na tej właśnie czeskiej stacji nastąpi połączenie naszego pociągu z pociągiem Euronight Chopin relacji Warszawa-Graz, w składzie którego znajdują się także wagony do Budapesztu. Wspólna trasa tych trzech pociągów wiedzie z Bochumina przez Ostrawę do Brzecławia, gdzie nasz pociąg razem z innymi wagonami do Budapesztu skieruje się w stronę wschodnią i przekroczy granicę ze Słowacją, a pozostała część wagonów pojedzie przez Wiedeń do Gracu. Tutaj czuć historię z tych przestrzeni, z tych detali architektonicznych, ta cała konstrukcja i wszystko oczywiście zaadaptowane do obecnych potrzeb funkcjonalnych. To robi naprawdę niesamowite wrażenie. Nie wiem, po co do Wiednia jechać, jak można sobie przyjechać do Wrocławia. To co, zostajemy. A tutaj proszę bardzo, taśmociąg bagażowy. Ciekawe, czy to działa. Na peronie w oczekiwaniu na pociąg Euronight przyglądamy się jeszcze kilku wieczornym pociągom regionalnym. Wykorzystajmy tę chwilę, żeby powiedzieć dwa słowa o trasie, która przed nami. Aż do czeskiego Przerowa będziemy jechali po liniach zelektryfikowanych prądem stałym o napięciu 3 kV. Na szlaku Przerów-Hulin wjedziemy w obszar zelektryfikowany prądem przemiennym 25 kV 50 Hz i tak dotrzemy do samej Bratysławy. Cała północna część Czech i Słowacji to właśnie prąd stały, a południowa przemienny. Przekraczając granicę Austrii wjedziemy z kolei w obszar zelektryfikowany prądem przemiennym, ale o napięciu 15 kV i częstotliwości 16,7 Hz. Teoretycznie na całej takiej trasie z Berlina do Gracu taki pociąg mogłaby poprowadzić nowa wielosystemowa lokomotywa Griffin E4 MSP produkowana przez Newag. Po ostatnim rozszerzeniu zamówienia PKP Intercities szykuje się już do przyjęcia na stan aż 15 takich pojazdów wielosystemowych, które będą przystosowane zarówno do napięcia 3 kV prądu stałego, jak i 15 i 25 kV prądu przemiennego, a ponadto mają uzyskać homologację na sieci niemieckiej, czeskiej, słowackiej i austriackiej. Tymczasem jednak na horyzoncie pojawia się już Husarz, czyli lokomotywa EU44, która poprowadzi nasz pociąg do Bochumina. Wagony do Bratysławy znajdują się w pierwszej części składu. Są to wagony węgierskie, które z zewnątrz prezentują się całkiem poprawnie i przystosowane są do prędkości 200 km na godzinę, ale jak zobaczymy za chwilę w środku czuć powiew lat 90.
I witamy w naszym przedziale. Tutaj mamy szafeczka z lustrem, a w szafce jakieś gniazdko i 2 soczki. Dostaliśmy jakieś przekąski. No, czuć w tym wagonie, że najlepsze lata ma już za sobą. Wieszak niestety nie ma szafy. Bardzo ubolewam nad tym, że nie ma szafy, bo kojarzy mi się w tym wagonie, przypomina mi się taka scena z filmu o agencie 007, szpieg, który mnie kochał. W tej scenie agentka KGB Ania Amasowa w przedziale sypialnym otwiera szafę, z której wychodzi czarny charakter. Buźka, człowiek z żelazną szczęką. I wtedy ku uciesze widza do przedziału wpada Roger Moore i prowadzi nierówną walkę z wyższym o 2 głowy przeciwnikiem. Trzeba przyznać, że w naszym przedziale taka scena byłaby zdecydowanie mniej widowiskowa ze względu na deficyt przestrzeni. Myślę, że nie musimy dodawać, że również i z tej potyczki agent jej królewskiej mości wyjdzie zwycięsko, a raczej to jego przeciwnik wychodzi z pociągu. Wróćmy jednak do prozy życia. Nasz przedział zarezerwowaliśmy jako 2-osobowy, dlatego jedno z 3 dostępnych łóżek jest złożone. Rezerwując bilety na podróż powrotną nie mieliśmy już tyle szczęścia i będziemy jechać z 3. osobą w przedziale. Do przekąszenia od kolei węgierskich dostajemy słodki przysmak, a wcześniej pani konduktor zebrała od nas zamówienia na lekkie śniadanie na jutrzejszy poranek. Do naszej dyspozycji są ręczniki, z których nie zrobimy jednak dużego użytku, a dlaczego? O tym za chwilę. Tymczasem ten stolik do złudzenia przypomina przykrycie umywalki z filmu o Jamesie Bondzie i rzeczywiście pod spodem kryje się kran z bieżącą wodą. Zarówno przy dolnym, jak i górnym łóżku znajdziemy gniazdko wraz z lampką, która jednak działa dopiero po zgaszeniu głównego oświetlenia w przedziale, jak również przycisk do wezwania konduktora. Łóżka do komfortowych zdecydowanie nie należą, ale już sama możliwość podróżowania pociągiem w pozycji horyzontalnej ma w sobie coś z luksusu. Obsługa pociągu 2 razy przypomina nam o dokładnym zamknięciu drzwi na noc, ale najpierw udajemy się jeszcze na krótki obchód. Muszę przyznać, że teraz zwątpiłem. To wygląda jak uchwyt prysznica, jest nawet mydelniczka, ale prysznica nie ma. I nawet nie wyobrażam sobie, jakby taki prysznic miał tutaj funkcjonować. Dajcie znać w komentarzu, jeśli ktoś wie, o co tutaj chodzi. A tymczasem niedużo nocy pozostało nam już do porannej pobudki przed 5 nad ranem, więc wracamy do przedziału i próbujemy skorzystać z wygód wagonu sypialnego. Dobranoc. Łatwo powiedzieć, trudniej zasnąć. Leżąc na górnym łóżku, moja głowa nieustannie analizuje zawiłości połączenia ruchu przyspieszonego i opóźnionego z ruchem obrotowym na łuku z przechyłką. Nie przypuszczałem, że pozornie niewielkie odsunięcie od środka obrotu, jakim jest wysokość łóżka, aż tak wpływa na postrzeganie wielkości obrotu pudła wagonu. Przez cały kolejny dzień będzie mi się kręciło w głowie. Pociąg sprawnie przemierza kolejne kilometry, najpierw z prędkością maksymalną 160 km/h do Opola, a potem aż do granicy z prędkością około 120 km/h. Na odcinku z Opola do Kędzierzyna praktycznie zakończyły się prace modernizacyjne, które powinny umożliwiać jazdę z prędkością 160 km/h, a na dalszym odcinku od Kędzierzyna do Chałupek trwa projektowanie modernizacji. Niestety być może to właśnie prace modernizacyjne i ciągłe zmiany rozkładu jazdy sprawiły, że od sezonu 2023-2024 pociąg Metropol nie pojedzie już przez Wrocław, tylko przez Drezno i Pragę. Wrocław zyska za to nowe, bezpośrednie poranne połączenie z Wiedniem. Rozpoczęliśmy ten film od nawiązania do Orient Expressu i opowieści o Herkulesie Poirot i tak też zakończmy. Akcja powieści Agaty Christie rozgrywa się zimą 1934 roku.
Trasa przejazdu słynnego pociągu z Paryża do Stambułu zmieniała się wielokrotnie, ale w tamtym okresie wiodła przez Bratysławę, czego dowodzi ten archiwalny rozkład jazdy. A zatem w kolejnym filmie rzeczywiście dotrzemy do miasta, które odwiedzał ten słynny, luksusowy pociąg. Zwiedzimy również centrum Bratysławy i dotrzemy na Stary Most, gdzie 100 lat temu kursował unikalny tramwaj łączący ówczesną Bratysławę z Wiedniem, którego moglibyśmy dzisiaj nazwać tramwajem dwusystemowym. A potem udamy się do Wiednia i dalej w drogę powrotną do Polski. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.